Witajcie! Dziś przyjrzymy się historii Ibrahima Paszy, wielkiego wezyra sułtana Sulejmana, który w sumie od zlotu na sam szczyt upadł, i to dość boleśnie, przez swoją dumę. No i w sumie to zmieniło postrzeganie sułtana Sulejmana. Jeśli jeszcze ktoś z Was mnie nie zna, ja nazywam się Joanna Budzanowska. W sieci jestem znana jako Machpiker, jestem autorką książek cyfrowych no i wykładów o Imperium Osmańskim. Jeśli jesteście zainteresowani poczytaniem na temat sułtanek, na przykład księcia Mustafy czy sułtanki Kosem, lub posłuchania wykładów na przykład na tematy mody, medycyny, pielęgnacji itd. Tam mam wykłady w moim sklepie, linki znajdziecie w opisie. Z wielu szczególnie barwnych postaci, które otaczały sułtana Sulejmana, no to Ibrahim Pasza był Ibrahim Pasza, znany jako Makbul, czyli ulubieniec, lub Maktul, czyli stracony. Był jednym z najciekawszych charakterów w sumie, oprócz oczywiście Hürrem, którzy byli blisko sułtana Sulejmana. Ibrahim był w podobnym wieku co Sulejman, dlatego przypuszcza się, że urodził się około 1495 roku w północno-wschodniej Grecji. Nie był jednak najprawdopodobniej typowym Grekiem, ponieważ posługiwał się słowiańskim dialektem, zbliżonym do języka chorwackiego. Nie jest to zaskakujące, ponieważ na terenach Pargii mieszkało też bardzo wiele słowiańskich rodzin, no i być może w ogóle rodzina Ibrahima należała do jednej z nich, lub też pochodził właśnie z mieszanej rodziny słowiańsko-greckiej. Niektóre źródła sugerują nawet, że był Albańczykiem, ale o jego rodzinie wiemy naprawdę niewiele. Poza tym, że jego ojciec był żeglarzem lub rybakiem. Nie wiadomo dokładnie kiedy i w jakich okolicznościach został pojmany. Istnieją stare legendy, ale brak na to wiarygodnych w ogóle dowodów. Jedna z opowieści mówi, że został schwytany przez Turków i sprzedany na rynku niewolników, gdzie wdowa z Manicy go kupiła. Kobieta wychowała go starannie, zapewniając mu edukację i ucząc go gry na skrzypcach. No i według legendy Sulejman, gdy przybył do Manisy jako gubernator, usłyszał grę Ibrahima Paszy na skrzypcach, no i natychmiast zaczął szukać źródła muzyki, aż go odnalazł. Był oczarowany jego talentem muzycznym, no i jego zdolnościami, i dlatego wziął go do swojego książęcego dworu. Tam z czasem między młodzieńcami rozwinęła się silna, dożywotnia przyjaźń, ale historia, choć brzmi pięknie, nie wydaje się za bardzo wiarygodna. Istnieje też inna opowieść, która wydaje się już bardziej prawdopodobna i znajduje potwierdzenie w sumie w przekazach z drugiej ręki. Według niej Ibrahim został schwytany za panowania Bajazyda między 1499 rokiem a 1502 rokiem przez jednego bośniackiego gubernatora Iskendera Paszę. No i to właśnie Iskender Pasza i jego córki, czyli Hafsa i Mihri Szach, wychowywały i kształciły Ibrahima. Córka Paszy, Mihri Szach, znana jako pani Hadzi, była osobą, która wychowywała Ibrahima. W późniejszych listach Ibrahim z miłością właśnie odnosił się do tej kobiety, nazywając ją koroną dobrych uczynków oraz nieskończonością i czystością dobrych rzeczy, trwających aż do dnia sądu ostatecznego. Kobieta zmarła w 1527 roku, a Ibrahim odprawiał za nią wiele modlitw. No i to tutaj właśnie potwierdza, że najprawdopodobniej jest to właśnie w ten sposób on przybył do Imperium Osmańskiego. Życie Ibrahima zmieniło się diametralnie, gdy spotkał księcia Sulejmana w Edirne.
bo tam się poznali i Ibrahim właśnie przebywał tam u córki Iskendera Paszy. Podczas gdy Sulejman został wysłany do Edirne przez swojego ojca, by pilnować zachodniej granicy imperium, do czasu jego powrotu z kampanii. Miało miejsce prawdopodobnie około 1514 roku. Nie wiadomo, czy Ibrahim i Sulejman zostali po prostu przyjaciółmi w Edirne, a następnie Ibrahim towarzyszył już Sulejmanowi w dalszej podróży, czy też rodzina Iskendera Paszy przekazała utalentowanego i wykształconego Ibrahima księciu Sulejmanowi jako dar. Tak czy inaczej, Ibrahim udał się z księciem Sulejmanem do prowincji Manisa, gdzie z czasem rozwinęła się już ich długa i bliska przyjaźń. Oboje byli ambitnymi i inteligentnymi młodzieńcami, wręcz z pewnością snuli wspólne marzenia o przyszłości imperium. Sulejman przeżywał dość trudne chwile wtedy, no bo był jeszcze księciem, choć był jedynym dzieckiem, jedynym dziedzicem ojca, no to jednak jego ojciec patrzył na niego dość podejrzliwie, czekając na jego błędy, bo jak wiemy, Selim był bardzo, bardzo surowy. Młody książę desperacko właśnie potrzebował godnego zaufania i rozumiejącego go przyjaciela. Być może to był właśnie trudny okres w życiu Sulejmana, no i wzajemna zależność sprawiła, że ich przyjaźń była tak silna. Według jednego w ogóle z zapisów z Manisy wynagrodzenie Ibrahima w tamtym czasie wynosiło 3 akcze dziennie. Kiedy Sulejman już wstąpił na tron w 1520 roku, wszystkie stanowiska dywanu były obsadzone przez starych paszów jego ojca. To nie ułatwiło Sulejmanowi rozpoczęcia własnych rządów, ponieważ paszowie nie akceptowali młodego człowieka jako władcy. Przez lata Sulejman musiał ukrywać swoje zainteresowania polityką i ambicje dotyczące tronu, aby przetrwać. Co sprawiło, że paszowie uznawali go za niezdolnego nawet do rządzenia. Tymczasem jednak Sulejman i Ibrahim bardzo sprytnie zaplanowali, jak przejąć kontrolę nad imperium. Sulejman nie był wystarczająco silny, aby po prostu zwolnić paszów, których nie lubił, więc wykorzystał walki między nimi, rozbijając ich od wewnątrz. Sułtan publicznie uznał i przedstawił Ibrahima Paszę jako swojego przyjaciela, z którym dzielił wszystko. Wenecki ambasador pisał wówczas, że Ibrahim jest jak serce i oddech sułtana. Opisał także jego wygląd, zacytuję: Ibrahim był szczupłym mężczyzną, o drobnej twarzy, bladej cerze, niezbyt wysokim, ale pełnym gracji. W czerwcu 1523 roku Sulejman w końcu mógł zwolnić Piri Paszę, wielkiego wezyra, który sprawiał mu najwięcej kłopotów. Wszyscy spodziewali się, że Sulejman mianuje na jego miejsce Ahmeda Paszę, którego lubił, ale ku zdziwieniu wszystkich największy urząd w imperium powierzył Ibrahimowi. Ibrahim był bliskim przyjacielem i powiernikiem Sulejmana, ale jego nominacja była wyraźnie wynikiem pragnienia sułtana, aby pozbyć się starych paszów ojca i wprowadzić własne zasady gry. Sulejman miał dość już walk politycznych, które często działy się na obradach dywanu, i hamowały one rozwój imperium. Awans Ibrahima uniemożliwił politycznej elicie, której Sulejman tak bardzo nie lubił, mieć wpływy na jego decyzje. Poprzez uczynienie Ibrahima swoim łącznikiem, Sulejman chciał odizolować się od politycznych intryg paszów
i jednocześnie uczynić postać sułtana jako bardziej budzącą respekt i niedostępną. Niemniej jednak Ibrahim był bezprecedensowym wielkim wezyrem, także pod wieloma innymi względami. Od czasów Mehmeda II relacja między wielkim wezyrem a sułtanem była wyłącznie formalna, zwłaszcza po stworzeniu nowego pałacu Topkapy. Spotkania tych dwóch stały się jeszcze bardziej ceremonialne, a nowy pałac Mehmeda jeszcze bardziej zwiększył dystans między sułtanem a jego ludźmi. Drugi dziedziniec mieścił obrady diwanu, więc paszowie mogli tam chodzić pod przewodnictwem wielkiego wezyra. Ale trzeci, najbardziej wewnętrzny dziedziniec był prywatnym obszarem sułtana, do którego nie mogli wchodzić członkowie rady, nawet wielki wezyr. Lecz Ibrahim po nominacji nadal mógł swobodnie wchodzić na wewnętrzny dziedziniec do prywatnych pomieszczeń sułtana, tak jak wcześniej, gdy był odpowiedzialny za rezydencję. Jednak nominacja Ibrahima była nietypowa także pod innymi względami. Ibrahim wcześniej nie pełnił żadnych funkcji wojskowych ani administracyjnych, więc awansował na najwyższe stanowisko tak naprawdę bez żadnego doświadczenia. Choć brał udział w 2 pierwszych kampaniach sułtana, no to nigdy nie pełnił żadnej odpowiedzialnej funkcji, ani logistycznej, ani strategicznej, ani wojskowej. Towarzyszył Sulejmanowi podczas kampanii jedynie jako jego bliski przyjaciel. Do początku XVI wieku wszystkie stanowiska musiały być obejmowane przez osoby doświadczone i odpowiednio wykwalifikowane, więc nagły awans Ibrahima był szokujący. W przeszłości zdarzały się co prawda zaskakujące nominacje, ale zawsze poprzedzało je małżeństwo. Jeśli sułtan chciał awansować stosunkowo nisko postawionego paszę, no to wtedy żenił go z jedną ze swoich sióstr lub córek. Awans Ibrahima był pod tym względem również wyjątkowy i kontrowersyjny. Został wielkim wezyrem bez dynastycznego małżeństwa tak naprawdę. Nigdy wcześniej żaden wielki wezyr nie zdobył tego stanowiska wyłącznie dzięki przyjaźni z sułtanem. To właśnie z tego powodu nominacja Ibrahima była ostro krytykowana zarówno przez lud, jak i elitę. A nawet uważana była za złą i za fatalny omen dla dynastii osmańskiej. Sulejman nie mógł pozwolić sobie na to, aby ludzie tak myśleli, więc wymyślił sprytny plan, aby zmusić ich do zaakceptowania Ibrahima jako wielkiego wezyra. Genialny plan sułtana polegał na zorganizowaniu małżeństwa dla Ibrahima, które zmusiłoby lud do zaakceptowania jego jako wielkiego wezyra, no i członka elity politycznej. Nie mogło to jednak oznaczać poślubienia jednej ze sióstr, ponieważ to tylko zwiększyłoby nienawiść ludzi wobec Ibrahima. Dlatego z innych powodów teoria ta, jakoby poślubił Hatidżę sułtan, była nieprawdziwa, wbrew temu, co pokazał też serial. Nieporozumienie to może wynikać z faktu, że ślubowi towarzyszyła bardzo wystawna ceremonia trwająca 2 tygodnie na placu Hipodromu. Wydarzenie zaszczycił swoją obecnością sam sułtan. Splendor charakteryzujący uroczystości oraz osobista obecność sułtana skłoniły współczesnych historyków do przypuszczenia, że Ibrahim poślubił jedną z sióstr Sulejmana. Jednak dziś teoria została całkowicie obalona, wiemy już, kto się pomylił, kiedy i dlaczego. Powodem ogromnych uroczystości nie była więc księżniczka jako panna młoda, lecz przekonanie ludu. Wybór panny młodej był również dokonany z wielką starannością. Sulejman ostatecznie wybrał kobietę o imieniu Muhsina Hatun, która była wnuczką Iskendera Paszy. Muhsina była córką siostry Mihri Shah Hatun, która wychowywała Ibrahima. Oboje musieli znać się już od dawna przed ślubem.
Z tego powodu oczywiście pojawia się pytanie, czy może zakochali się już wcześniej, w młodości, może Ibrahim w końcu zdobył odpowiednią pozycję, by poślubić swoją ukochaną. Nad tym też zastanawia się wiele osób, lecz odpowiedź zdecydowanie brzmi nie. Gdyby rzeczywiście była między nimi miłość, Sulejman zaaranżowałby to małżeństwo dużo wcześniej, zaraz po objęciu tronu, ponieważ Ibrahim już wtedy posiadał wielkie bogactwo i pałace. Jeszcze przed tym, jak został mianowany na wielkiego wezyra. Co więcej, istnieją też dowody na to, że Muhsineh początkowo nie zgodziła się na to małżeństwo. Dla niej było to upokarzające, by wyjść za mąż za byłego niewolnika jej rodziny. Ostatecznie jednak przekonano ją do tego, że ślub przyniesie wielką chwałę jej rodzinie, więc w październiku 1523 roku ogłoszono zaręczyny. Równocześnie rozpoczęto przygotowania. Sulejman zamówił ogromne ilości cukru z Cypru specjalnie na tę ceremonię. Wszystko wskazuje na to, że wesele było planowane od samego początku jako wielkie wydarzenie i celowo zorganizowano je na wiosnę, aby lud w Stambule mógł razem z nimi to wydarzenie na świeżym powietrzu świętować. Fakt, że ślub zaplanowano właśnie z tak wielką uwagą i publicznym rozgłosem, wyjątkowy przepych towarzyszący tej ceremonii oraz zaaranżowanie tego małżeństwa miało ogromne znaczenie polityczne. Dlaczego w ogóle to małżeństwo było tak ważne dla Ibrahima? No, jak już wiemy, rodzina Iskendera Paszy miała ogromny wpływ polityczny. Przyjęcie Ibrahima przez tak wpływową rodzinę wyraźnie wskazywało, że jest on godzien być członkiem elity politycznej. Ślub stał się jednym z najważniejszych dni w życiu Ibrahima, a może z czasem Muhsineh również zaczęła darzyć uczuciem swojego przyszłego męża. Szczęście Ibrahima zostało zwiększone przez fakt, że jego rodzice i dwójka rodzeństwa również mogli być obecni na jego weselu. Sprowadził ich on specjalnie do Stambułu po swoim mianowaniu na wielkiego wezyra. Ten akt był stosunkowo nowy, ale później kilku paszów postępowało w podobny sposób, sprowadzając swoje rodziny do Stambułu, gdzie przeszły na islam. Po początkowym odrzuceniu przez pannę młodą, małżeństwo Ibrahima i Muhsineh z czasem przerodziło się w związek pełen miłości. Zwroty w listach, takie jak moja droga, moja miłość i twój ukochany Ibrahim, który tęskni za tobą, sugerują, że między nimi ostatecznie rozwinęła się szczera, pełna uczucia relacja. Para miała również dziecko, Mehmed Szacha. Pozostali małżeństwem aż do egzekucji paszy. Wbrew legendom, Sulejman nie skazał na śmierć małego syna Ibrahima. Dziecko zmarło na chorobę kilka lat po śmierci ojca w 1539 roku. Muhsineh resztę życia spędziła jako wdowa. Zbudowała mały meczet w dzielnicy Kumkapi w Stambule, znany jako meczet żony Ibrahima. To też jest dowodem na to, że Ibrahim nie poślubił Hatidże, tak? Wkrótce po swoim ślubie Ibrahim musiał wyruszyć w długą podróż do Egiptu, gdzie Ahmed Pasza Beylerbey zbuntował się przeciwko sułtanowi i ogłosił się sułtanem Egiptu. Między Ibrahimem a Ahmedem istniał także osobny konflikt, ponieważ wszyscy oczekiwali, że Ahmed zostanie mianowany wielkim wezyrem po odejściu Piriego Paszy. Z całą pewnością bunt Ahmeda był spowodowany faktem, że Ibrahim właśnie został mianowany na to stanowisko zamiast niego.
Ostatecznie Ibrahim triumfował i skazał Ahmeda Paszę na śmierć. Po dokonaniu tego nie wrócił od razu do Stambułu, lecz odbył podróż po prowincji, reformując bardzo zacofany system wojskowy i administracyjny. W ten sposób Ibrahim de facto zmodernizował prowincję egipską. Jako wielki wezyr był otwarty na kulturę zachodnią i dążył do pokojowych porozumień z państwami Zachodu. Z tego powodu też wielu ludzi potępiało go, podejrzewając go o to, że on, choć oficjalnie przeszedł na islam, no to nigdy nie wyszedł się swoich korzeni. I choć może być w tym ziarno prawdy, faktem jest, że interesy imperium pokrywały się z celami Ibrahima. Imperium nie znajdowało się w pozycji materialnej, wojskowej ani politycznej, aby prowadzić wojnę z państwami zachodnimi. Lud jednak tego nie rozumiał, no i darzył Ibrahima ogromną nienawiścią. Ibrahim miał niezwykle wysokie roczne dochody, 150 000 dukatów, które Sulejman stopniowo zwiększał. Dzięki tym środkom mógł z łatwością realizować projekty budowlane w całym imperium od Mekki po Bałkany. Wznosił meczety, szkoły, klasztory, derwiszów, no i łaźnie. Miał szczególny talent do architektury. Jedną z pierwszych inicjatyw Sulejmana jako sułtana było zlecenie renowacji pałacu Topkapy. W tym projekcie Ibrahim odegrał szczególną rolę, a większość prac została przeprowadzona według jego pomysłów. Jako człowiek niezwykle kulturalny, oddany sztuce, Ibrahim był również mecenasem poetów i pisarzy. Ibrahim nie mógł trzymać się z dala od konfliktu między matkami synów Sulejmana. Ze względu na swoją notorycznie złą relację z Hürrem, ulubioną żoną Sulejmana, było oczywiste, że popierał Mahidevran Hatun i jej syna Mustafę w opozycji właśnie do Hürrem i jej dzieci. Jako bliski przyjaciel Sulejmana, Ibrahim znał Mahidevran jeszcze z Manisy i był obecny też w okresie narodzin Mustafy, angażując się także w jego edukację. Naturalnie więc było, że popierał go. Jednak ich sojusz nie zawsze był tak jednoznaczny, bo Mustafa jako dziecko był bardzo zazdrosny o Ibrahima, ponieważ ten spędzał bardzo dużo czasu z jego ojcem. Znany jest też przypadek, kiedy na przykład podczas wspólnego posiłku sułtan jako pierwszemu podał łyżkę Ibrahimowi, no i to rozwścieczyło właśnie Mustafę, ale też w innym przypadku sułtan przesłał Ibrahimowi ozdobne siodło, które spodobało się też Mustafie, więc nakazał Ibrahimowi wykonać takie samo dla niego. No ale Ibrahim, rozumiejąc sytuację, podarował księciu to siodło, co złagodziło napięcia między nimi. Ibrahim nigdy nie był szczególnie popularny, ale przez długi czas nikt nie odważył się mu sprzeciwić, widząc, jak bardzo sułtan go ceni. Już w 1525 roku podczas buntu Janczarów jego pałac stał się celem wielu ataków. W 1526 roku sytuacja się powtórzyła. Tym razem w buncie wzięli udział również zwykli ludzie, oburzeni faktem, że Ibrahim umieścił w ogrodzie swojego pałacu brązowe posągi, co było zabronione w islamie. Regularnie dawał kolejne dowody swojego uwielbienia dla kultury zachodniej. Dodatkowo wielokrotnie oskarżano go o potajemne pozostanie chrześcijaninem. Niestety Ibrahim zaczął uważać się za równego sułtanowi. Regularnie określał się na dyplomatycznych spotkaniach jako prawdziwa siła napędowa Imperium Osmańskiego, co było bardzo mocną przesadą. Pomimo wysiłków Ibrahima, no to
no, nie udało mu się jednak odpowiednio nawet wypełnić skarbca, a raczej go po prostu opróżniał. Dodatkowo Hürrem, będąc już legalną żoną sułtana i matką jego 6 dzieci, z pewnością starała się uświadomić Sulejmanowi wszystkie błędy Ibrahima. Nie wiadomo, co przelało czarę goryczy, ale ostatecznie w 1536 roku podczas Ramadanu Sulejman zaprosił Ibrahima na ucztę. Pasza nie podejrzewał niczego złego i przyjął zaproszenie. Po kolacji zamierzał wrócić do swojego pałacu, jednak Sulejman przekonał go, aby został na noc w swoim dawnym pokoju w pałacu Topkapy. Ibrahim się zgodził. Wkrótce potem do jego pokoju wkroczyli katowie i udusili go jedwabnym sznurem. Była to metoda egzekucji zarezerwowana dla członków dynastii. Ja myślę, że Sulejman z szacunku do ich przyjaźni nie chciał po prostu przelewu krwi Ibrahima. Ciało Ibrahima zostało potajemnie wywiezione z pałacu i pochowane w bezimiennym grobie, prawdopodobnie w pobliżu klasztoru derwiszów, choć nadal nie jest to udowodnione. Tak zakończyło się życie dawnego przyjaciela sułtana i jego sojusznika, człowieka, dla którego Sulejman złamał i tak wiele tradycji. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał oraz dajcie znać w komentarzu, jakie tematy Was jeszcze interesują.